że wybierała wytatuowanych więźniów, a z ich skóry robiono abazury. Ilse Koch, żona komendanta Buchenwaldu. I teraz pytanie, dlaczego ona nie dostała kary śmierci? Ilse Koch, znana jako wiedźma z Buchenwaldu. Argumenty za tym, że powinna dostać karę śmierci, wynikają z jej pozycji i tego, jak była opisywana przez świadków. Ilse Koch była żoną Karla Otto Kocha, komendanta obozu koncentracyjnego Buchenwald. To oznaczało, że nie była kimś z zewnątrz. Ona była w środku, przy samym sercu systemu. Według relacji więźniów i osób związanych z obozem miała wykorzystywać swoją pozycję, poruszać się po terenie obozu z poczuciem absolutnej bezkarności, upokarzać ludzi i traktować ich jak materiał, a nie jak człowieka. I właśnie w tym miejscu pojawia się najbardziej znany, najbardziej obrzydliwy wątek tej historii. Opowieści o tym, że wybierała więźniów z tatuażami, szczególnie wytatuowanych mężczyzn, a ich skóra miała być wykorzystywana do tworzenia przedmiotów, w tym słynnych abazurów. Ten motyw stał się jej znakiem rozpoznawczym, bo jest tak nieludzki, że przekracza granice zwykłego okrucieństwa i wchodzi w coś, co ludzie odbierają jak czyste zepsucie. Dla opinii publicznej to był dowód, że nie mamy do czynienia tylko z kimś brutalnym, ale z kimś, kto czerpał satysfakcję z cierpienia i chciał mieć nad ofiarami władzę nawet po ich śmierci. Nawet jeśli nie trzymała broni i nie strzelała, obóz koncentracyjny działał tak, że nie trzeba było zabijać własnymi rękami, by doprowadzać do śmierci. Wystarczyło wskazać więźnia, doprowadzić do kary, do pobicia, do selekcji, do pracy ponad siły, do odebrania racji. W takim miejscu jedna wpływowa osoba mogła zniszczyć człowieka gestem, spojrzeniem, jednym poleceniem rzuconym mimochodem. Dlatego dla wielu ludzi jej śmierć była jedyną karą, która im nie pasowała do skali tego, co symbolizowała. Ale argumenty przeciw temu, że powinna dostać karę śmierci, czyli powody, dla których jej nie wymierzono, są bezlitosne i wynikają z prawa, a nie z emocji. Kara śmierci wymagała czegoś, co sąd mógł zamknąć w twardym, udowodnionym łańcuchu odpowiedzialności. Bezpośredniego morderstwa, wydania rozkazu egzekucji, jednoznacznych dowodów sprawstwa, dokumentów, podpisów, świadectw, które nie zostawiają miejsca na morze. I tu zaczyna się największy problem w jej sprawie. Najbardziej znane wątki, te, które ludzi szokują najbardziej, tatuaże, skóra, abazury, były jednocześnie najtrudniejsze do udowodnienia, prost jako jej osobiste działanie. Co innego powiedzieć, w obozie działy się potworne rzeczy, a co innego udowodnić ponad wątpliwość, to Ilse Koch konkretnie wybierała tych ludzi, zlecała ich zabicie i nadzorowała, co z nimi robiono. Do tego dochodził fakt formalny, który dla ofiar brzmiał jak policzek. Ilse Koch nie była komendantem obozu ani głównym decydentem w dokumentach. Obrona mogła więc stale powtarzać, że ona nie podpisywała rozkazów, nie dowodziła strażnikami, nie zarządzała administracją obozu. A sąd, jeśli chciał wydać wyrok śmierci, musiał mieć pewność, że ma przed sobą nie tylko symbol zła, ale osobę, której można przypisać konkretne morderstwa albo rozkazy mordowania. Kolejny problem to powojenny chaos dowodowy. Część dokumentów zniknęła, wielu świadków nie przeżyło, relacje ocalałych bywały różne w szczegółach, bo trauma i czas robią swoje, a przy karze śmierci szczegóły są wszystkim. Paradoks polega na tym, że im bardziej makabryczna jest historia, tym łatwiej obronie próbować ją podważyć jako przesadzoną lub legendę obozową. Jeśli sąd uznaje, że niektórych elementów nie da się dowieść twardo, może oprzeć wyrok na tym, co jest udowodnione bezpiecznie, czyli na dożywociu, zamiast ryzykować wyrok śmierci, którym mógłby zostać podważony. A jak Ilse Koch sama do tego podchodziła, nie zapisała się jako ktoś, kto publicznie przyznaje się do winy i okazuje skruchę. Jej nazwisko zostało z nią do końca jak piętno. Ostatecznie dostała dożywocie i nie wyszła na wolność. Zmarła w 1967 roku w więzieniu, popełniając samobójstwo.
I to jest najmocniejsza puenta tej historii. Ilse Koch nie dostała kary śmierci nie dlatego, że była niewinna, ale dlatego, że między potworem w oczach ludzi, a potworem w oczach sądu stoi jedna rzecz – dowód, ale to nie koniec informacji. Na dziś z 15 stycznia zapraszam do następnej części. 1919 rok. Róża Luksemburg i Karl Liebknecht, liderzy rewolucyjnej lewicy w Niemczech, zostają schwytani po klęsce powstania Spartakusa i zamordowani przez bojówki Freikorps, co staje się jednym z najgłośniejszych politycznych zabójstw w powojennej Europie. Powstanie trwało od 5 do 15 dnia stycznia i zakończyło się brutalnym stłumieniem, a ich śmierć miała być sygnałem, że nowa władza nie pozwoli na dalszą rewolucję. Liebknecht został zastrzelony pod pretekstem próby ucieczki, a Luksemburg pobita i zamordowana, po czym jej ciało wrzucono do kanału, by zatrzeć ślady i upokorzyć ją po śmierci. To wydarzenie na lata podzieliło niemiecką scenę polityczną i stworzyło mit męczeństwa, który do dziś budzi emocje. 1919 rok w Bostonie dochodzi do jednej z najbardziej absurdalnych, a jednocześnie śmiertelnych katastrof miejskich w historii, gdy gigantyczny zbiornik melasy pęka i uwalnia potężną falę gęstego syropu, która wdziera się na ulicę z siłą niszczącą budynki, przewracając ludzi i zasypując wszystko na swojej drodze, przez co ginie 21 osób, a dziesiątki zostają ranne. Melasa, zamiast spływać jak woda, działa jak lepka pułapka, utrudniając ucieczkę i akcję ratunkową, a miasto przez długi czas zmaga się ze skutkami tej tragedii, która przeszła do historii jako wielka powódź melasy. 2001 rok. Rusza Wikipedia, czyli internetowa encyklopedia tworzona publicznie, która od samego początku działa na zasadzie otwartej edycji, dzięki czemu użytkownicy mogą dodawać hasła, poprawiać błędy i rozwijać artykuły bez potrzeby bycia zawodowym redaktorem. Ten dzień jest powszechnie uznawany za moment uruchomienia Wikipedii w formie dostępnej dla ludzi, czyli pierwszej publicznie działającej wersji projektu, który z czasem stanie się jednym z największych źródeł wiedzy na świecie. To wydarzenie zmieniło sposób wyszukiwania informacji, bo zamiast sięgać po papierowe encyklopedie, coraz więcej osób zaczęło sprawdzać definicje, daty i fakty online, a sama Wikipedia stała się symbolem tego, że wiedza może być współtworzona przez społeczność i aktualizowana niemal natychmiast. 1934 rok. Dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi, znanego jako trzęsienie Bihar-Nepal, które uderza w regiony północnego Bihar w Indiach oraz Nepal, powodując katastrofalne zniszczenia miast i wsi, zawalanie się budynków oraz ogromny chaos wśród mieszkańców. Skala wstrząsów była tak duża, że infrastruktura w wielu miejscach przestała działać, drogi zostały uszkodzone, a pomoc dla poszkodowanych docierała z opóźnieniem, co dodatkowo pogłębiało dramat ludzi uwięzionych pod gruzami. W wyniku tej katastrofy zginęły tysiące osób, a jeszcze więcej zostało rannych lub straciło dach nad głową, co sprawiło, że wydarzenie to zapisało się jako jedno z najbardziej tragicznych trzęsień ziemi w historii tego regionu. Skutki były odczuwalne przez długi czas, bo odbudowa zniszczonych obszarów wymagała ogromnych zasobów i lat pracy. 1947 rok. W Los Angeles zostaje odnalezione ciało Elizabeth Short, młodej kobiety, która później przejdzie do historii pod pseudonimem Czarna Dalia. A sama sprawa stanie się jedną z najsłynniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni w dziejach Stanów Zjednoczonych. Odkrycie zwłok natychmiast wywołuje szok, bo okoliczności są wyjątkowo brutalne, a sposób, w jaki potraktowano ofiarę, sugeruje działanie sprawcy pewnego siebie,
chłodnego i świadomego tego, jaką panikę wywoła. Policja rozpoczyna ogromne śledztwo. Przesłuchiwani są świadkowie, pojawiają się tropy i podejrzani, ale mimo wielkiej presji medialnej sprawa szybko zamienia się w labirynt plotek, fałszywych przyznań i sprzecznych informacji. Media nadają jej przydomek, który zaczyna żyć własnym życiem, a historia Elizabeth Short staje się symbolem mrocznej strony Hollywood, gdzie marzenia o karierze potrafią zderzyć się z przemocą i bezwzględnością. Mimo upływu lat zabójstwo pozostaje niewyjaśnione, a Czarna Dalia do dziś budzi emocje, inspiruje książki i filmy oraz przypomina, jak łatwo prawda może zniknąć w cieniu sensacji. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, wróćcie do poprzednich, w którym między innymi przyjrzeliśmy się mrocznej historii wampira z Zagłębia czy sprawy Nikoli Tesli oraz Elvisa Presleya. A już w następnym materiale zajmiemy się kolejną sprawą, w której fakty mieszają się z tajemnicą, a oficjalne wersje wydarzeń nie dają pełnych odpowiedzi. Zostańcie z nami do następnego.